Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku serii Oto Neurologia Praktyczna. Dzisiaj rozpoczynam taki cykl filmów na temat migreny przedsionkowej. Migrena przedsionkowa jest to jedna z najczęstszych przyczyn zawrotu głowy w ogóle. Jak Państwo pamiętają ze statystyki, zajmuje trzecie miejsce pod kątem częstości zawrotu głowy w ogóle, a wśród neurologicznych przyczyn najpewniej jest pierwszą przyczyną zawrotów głowy. Stąd myślę, że warto się przyjrzeć jej troszkę bliżej. Zaczniemy wobec tego od takich podstawowych pojęć i definicji. Migrena generalnie jako pojęcie kojarzy się Państwu bardzo dobrze, generalnie jako ból głowy. Ale migreny nie można sprowadzić tylko do bólu głowy, nie jest ona tożsama z bólem głowy, ponieważ jest takim pojęciem dużo szerszym. Generalnie migrena to jest cały szereg różnych zaburzeń biochemicznych i metabolicznych, które mogą dotknąć osobę w różny sposób i nie tylko powodować ból głowy, ale cały szereg innych objawów. W zależności od tego, które obszary mózgu zostaną zaatakowane, może być naruszony aspekt czuciowy, emocjonalny, poznawczy, autonomiczny oraz nawet funkcje ruchowe. Natomiast w przypadku migreny przedsionkowej, która atakuje również obszary w zakresie układu przedsionkowego, w tym obszar ucha wewnętrznego, pojawiają się dodatkowo zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Zatem objawy migreny jako takiej są bardzo zróżnicowane. Migrena przedsionkowa jest typem migreny, w której dominującym objawem są właśnie zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Ból głowy jako taki może się oczywiście pojawić w przebiegu migreny przedsionkowej, ale nie jest objawem najbardziej charakterystycznym czy stałym. To znaczy można mieć migrenę przedsionkową, a nie mieć bólów głowy, tylko same zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Zatem migrena przedsionkowa nie jest tylko klasyczną migreną plus zawroty głowy, tylko jest osobną całością, osobną chorobą. Mimo że procesy czy zaburzenia biochemiczne i metaboliczne leżące u podstawy migreny klasycznej i migreny przedsionkowej są podobne, to objawy są różne. Dlatego rozróżniono, wydzielono migrenę przedsionkową jako osobną chorobę od migreny klasycznej. Można powiedzieć, że migrena przedsionkowa jest to odmiana migreny klasycznej albo atypowa postać migreny klasycznej, która atakuje inne obszary mózgu, obszary związane głównie z układem przedsionkowym i ucho wewnętrzne, stąd powoduje właśnie zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Zarówno migrena klasyczna, jak i migrena przedsionkowa występują częściej u kobiet, znacząco częściej, bo aż 6 razy. Prawdopodobnie mają tutaj znaczenie wpływy hormonalne. Zauważono też, że często migrena klasyczna dominuje w młodości, w wieku nastoletnim, w drugiej i trzeciej dekadzie życia, natomiast później, w czwartej, piątej dekadzie życia często pojawia się migrena przedsionkowa jako taka naturalna ewolucja zmian, czyli przejście z migreny klasycznej w migrenę przedsionkową z czasem. I często też u kobiet po menopauzie obserwujemy, że kobiety, które chorowały na migrenę klasyczną, nagle przestają mieć bóle głowy i zaczynają mieć zawroty głowy i zaburzenia równowagi, co jest związane już z migreną przedsionkową i tutaj też wyraźnie zaznacza się wpływ hormonalny u kobiet. Jakie są przyczyny migreny przedsionkowej? No tutaj jest jakby cały splot różnych czynników, które mogą powodować powstanie i rozwój migreny przedsionkowej, ale szczegółowo o tych różnych przyczynach będziemy już rozmawiać w kolejnych odcinkach serii Oto Neurologia Praktyczna. Natomiast w tym odcinku, w tym takim krótkim wprowadzeniu na temat migreny przedsionkowej to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam, Krzysztof Łasiński, Oto Neurologia Praktyczna.